Chociaż w ostatnim czasie, jak wiecie, dużo się u nas dzieje, bo przenosiliśmy magazyn, właściwie cały czas ten magazyn przenosimy. Tworzymy nowe maszyny, nowe modele maszyn. Zatrudniliśmy, jak wiecie, 3 nowe osoby w ciągu ostatniego miesiąca, aby usprawnić naszą pracę. No to jeszcze nie jest wszystko, bo angażujemy swój czas, środki, nerwy i myśli wokół wielu innych spraw. No i dzisiaj właśnie o tym też Wam trochę więcej powiem, a być może nawet pokażę. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Z tej strony standardowo Damian, VSWOS Polska. No dobrze, dojeżdżamy właśnie na miejsce. Jesteśmy już naprawdę blisko. Jeszcze kilka przyjemnych bardzo chopek i niedługo zobaczycie, o jakiej inwestycji była do tej pory mowa. Tak więc za chwilę się już dowiecie. Króciutko, ale widzieliście taki mały początek tego, o czym Wam mówiłem, gdzie jechaliśmy. Przepraszam Was, że tak krótko ograłem i nic tam więcej na razie jeszcze nie powiedziałem na ten temat, ale był to właściwie odbiór tej inwestycji, dlatego no nie bardzo miałem możliwość nagrywania filmów. Na pewno w kolejnych vlogach pokażę Wam więcej, ale teraz, żeby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości, no to tak jak widzieliście, razem z Mateuszem podjęliśmy decyzję o zakupie kolejnej nieruchomości. Mówię kolejnej, bo to nie jest już pierwsza nieruchomość przez nas kupowana na firmę. W taki sposób właśnie staramy się przynajmniej zamrozić nasz kapitał, żeby nie tracić. Wiemy wszyscy, jaka jest inflacja. Prowadząc własną działalność gospodarczą, własną firmę, nie tylko istotny jest ten handel i takie bieżące sprawy, ale my też staramy się bardzo mocno myśleć o przyszłości, w szczególności firmy tak naprawdę, żeby, tak jak już powiedziałem, Mateuszowi w szczególności bardzo zależy, mi również, na tym, żeby nasi pracownicy czuli się bezpiecznie, żeby nasza firma była godna zaufania. No a nieruchomości są pewną formą właśnie zamrożenia, zabezpieczenia gotówki, ewentualnie na jakiś tam gorszy moment. Tak więc z Mateuszem mamy taką politykę w firmie, że szczerze mówiąc pracujemy dla wszystkich. Tak jak nasz cały zespół dobrze wie o tym, że jesteśmy jednym teamem. Mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą. My staramy się to pokazywać. Tak samo my, ja, Mateusz, staramy się jakoś nie wykorzystywać tej pozycji, którą mamy, tego, że założyliśmy wspólnie tą firmę, do tego, żeby prywatnie się mocno gdzieś tam bogacić, wzbogacać, zarabiać pieniądze. Staramy się inwestować już od kilku dobrych lat cały czas w naszą spółkę. Na razie od półka już niemalowane, myślę, że nam to w miarę dobrze wychodzi. Tak więc przed chwilą zobaczyliście kolejną nieruchomość, którą kupiliśmy, która, powtórzę się, jest zabezpieczeniem też dla naszej spółki, dla naszej działalności. No i teraz właśnie otwieramy kolejny etap, bo jak widzieliście, jest to mieszkanie w stanie surowym, które będzie wynajmowane, więc przed nami misja remont tego mieszkania, przygotowanie tego mieszkania. Chcielibyśmy zdążyć na styczeń, mamy połowę listopada, zobaczymy, czy to się uda. Tak jest nasz cel. Jeśli to tam się obsunie miesiąc, półtorej, no to wiadomo, nic się nie stanie. Wiemy wszyscy, że teraz mamy ten okres świąteczny. My też będziemy mieli gorąco w firmie. Już mamy gorąco w firmie, o czym za chwilę Wam powiem.
ale plan jest wstępnie taki, że styczeń, początek, bardziej myślę, że końcówka stycznia, to mieszkanie będzie gotowe do wynajmu i to też Wam pokażę na pewno zarówno etapy remontu, jak je urządziliśmy, no i jak wyglądał przebieg najmu, tak? Jak długo czekaliśmy, jak szukaliśmy najemcy i jak długo trwał proces, zanim takie mieszkanie się wynajmie. A tymczasem przejdźmy do dalszej części tego materiału. Kolejny dzień pracy, ja zaczynam od wizyty w sklepach, a że przyjechałem o godzinie 8 do Ikei we Wrocławiu, która jest o 9, bo sobie tego nie sprawdziłem, no to mam godzinę siedzenia. Oczywiście nie godzinę zmarnowaną, bo zacząłem montować dla Was materiał, ale no musiałem tutaj dzisiaj przyjechać, dlatego że jak wiecie, mamy dwie nowe osoby. Jedna osoba, Bartek, który będzie siedział, właściwie który będzie odpowiedzialny za piłę, gwintowanie, nawiercanie i tym podobne czynności właśnie na Reja, w magazynie na Reja. To mamy jeszcze Wiktorię, która zajmie się sprawami e-commerce'u. No i wczoraj okazało się, że dla Wiktorii nie mamy krzesła. Tak więc za chwilę szybka wizyta w Ikei i jedziemy do firmy. Godzina 9:30, jak widzieliście, ja kupiłem fotel dla Wiktorii, wyjechałem z Ikei, teraz trasa na Grota, oczywiście z Grota muszę odebrać towar, no i później z Grota jedziemy na Reja. Czytałem przed sekundą komentarze pod niektórymi filmami, w ogóle dzięki, że komentujecie, mam nadzieję, że komentarzy będzie coraz więcej. Taki jeden komentarz był, który pan, nie pamiętam teraz ksywki, ktoś zwrócił uwagę na to, jak tam się wypowiada pewne słowa. Nie chcę się usprawiedliwiać, wiem, że popełniam błędy, ale chcę Wam powiedzieć, że każdy nasz vlog, to co teraz nagrywam, to nic nie jest ułożone, to nic nie jest przemyślane, nie jest jakoś, nie ma na to scenariusza. Tak naprawdę często wsiadam w samochód i nagrywam, więc nie myślę tak do końca o tym, co będziemy mówili, o treści. Chcę, żeby te vlogi były spontaniczne, dlatego no przepraszam za ewentualne błędy, jeżeli gdzieś tam się zdarzają, czy brak takiej płynności właśnie w wymowie, ale jak widzicie, teraz prowadzę samochód, skupiam się na kamerze, właściwie na drodze, a przy okazji staram się do Was tak samo mówić, dlatego jeśli dochodzi do takich błędów, bardzo będę Wam wdzięczny na pewno za wyrozumiałość. Kto mi to wytłumaczy? Normalnie nie ma to jak nieplanowane opóźnienie. Zaraz mam spotkanie, a jak widzicie, towarowy stoi i to myślę, że centralnie na środku przejazdu w połowie swojej długości. Nie wiem, czy wiecie, ale oprócz tego, że składamy frezarki, to składamy wiele różnych konstrukcji właśnie z profili aluminiowych i bardziej chcemy w tym nadchodzącym roku tak naprawdę rozwinąć się o budowę różnych konstrukcji typu siatki, wygrodzenia na hale produkcyjne i magazynowe. No i szukamy aktualnie jakichś ciekawych rozwiązań. Jak ja tego gimbala nie lubię, ucieka mi cały. Szukamy ciekawych rozwiązań, które będę Wam tak samo pokazywał, bo tak jak powiedziałem, jeżeli wyjdziemy mocniej w wygrodzenia maszyn, to takich konstrukcji będzie się u nas pojawiało więcej. Aktualnie, na razie jeszcze nie kręcę Ciebie z przodu, bo Bartek tutaj mówi, ale jeszcze zaraz pokażę Ciebie. Czekaj. Zaraz Cię pokażę. Więc zgubiłem wątek. Dobra, pokażę Wam co przyszło i co już zaczęliśmy testować. Dobra. Spakowane, zabezpieczone. Bardzo ładnie. Jak wiecie, my współpracujemy tak samo z Boschem, gdzie ten asortyment Boscha znajdziecie w naszej ofercie i czasem szukamy właśnie ciekawych rozwiązań u tak sprawdzonego producenta jak Bosch. Co to, Bartek, jest? Idzie profil, w który wchodzi siatka. Tego się docina i łączy takimi kątownikami, zaraz pokażemy. Okej. Ale to dawaj taki profil, spróbujemy, zobaczymy. Co? No wsuniemy to w profil, bo to jest przykręcone do profilu, czy wsadzane w rowek? Wsadzamy w rowek. Okej. 45. Dobra.
No ale to co? Tutaj wchodzi siatka do środka. Tu wchodzi siatka, tak. Okej, jak ta siatka jest mocowana? Ona jest wciskana, czy ona będzie jakoś śrubami łapana? 4 chyba grubości No. siatka wchodzi bezpośrednio, bez żadnych elementów. Ma się trzymać. Dobra, ja sobie zobaczę z góry, pokaż to. No dobra, będziemy testowali, nie? Ciekawe jestem, jak to wyjdzie. A to? To też jest do siatki, tylko bezpośrednio wchodzi tutaj że- drut od siatki i jakoś to się mocuje do profilu. Kontra jest. Wezmę profil. A śruby do tego są w zestawie? Nie, no są tu jakieś śruby. A tu wygląda jak Tina? Ciekawe. Nie wiem, czy widzicie. Aha, ale co, nie przesuniesz teraz? To teraz się właśnie zastanawiam, jak to blokuje się, tak? Wiesz, z drugiej strony jak siatka, no to ona też nie powinna jeździć, nie? Ale trochę to tak wygląda jakby do środka, a w środku nie ma żadnego gwintu. Tak, bo tu jeszcze śruby są. Jak widzicie, tutaj są paczki z Radriga jeszcze nie wypakowane. V-Cora mamy kolejnego, którego będziemy dostarczali klientowi, ale nie to chciałem wam pokazać. Spójrzcie na to. W tym tygodniu był u nas klient, który zrobił sobie taką fajną, naprawdę fajną konstrukcję. Bartek z klientem rozmawiał, więc on wie więcej na ten temat. Później myślę, że coś wam o niej powie, ale super jest to, że wymyślacie różnego rodzaju rozwiązania i konstrukcje, które właśnie ułatwiają wam pracę, bo do tego właśnie służą profile i system V-Slot, więc tutaj jak widzicie mamy nartę, szykujemy się już na sezon zimowy. Do czego to służy, ja wam nie powiem, tak jak powiedziałem, może gdzieś tam Bartek więcej wam później zdradzi, ale jeśli macie tego typu jakieś ciekawe projekty i rozwiązania, to dajcie znać, bo z chęcią je też pokażemy, albo sobie chociaż zobaczymy, co wy robicie właśnie z profili aluminiowych. W ogóle mam taki pomysł, żeby też przeglądać co jakiś czas razem z wami różne konstrukcje, które pojawiają się w sieci, bo o ile na naszym rynku polskim rzeczywiście niewiele osób się chwali tym, co wymyśliło i co zrobiło, tak na rynku amerykańskim tak naprawdę wszystko jest pokazywane i to jest super, bo dzięki temu można się inspirować i wspólnie szukać jakichś rozwiązań optymalnych, ciekawych projektów dostosowanych do swoich potrzeb, a u nas na rynku polskim niestety, o kurde, mi się wywrócił. A u nas na rynku polskim niestety nikt się nie za bardzo chce chwalić, co szkoda i jest trochę dziwne. Może to się bierze, ja to zawsze mówię stąd, że u nas wystarczy wejść na forum obojętnie jakiego samochodu i się okazuje, że ten samochód jest zły, bez sensu i są wymieniane same wady, zamiast się chwalić tym, co się ma. I szkoda, bo my sami myśleliśmy też o tym, żeby założyć na Facebooku jakąś grupę, która będzie się chwaliła swoimi projektami, ale niestety Bartek, co tam będzie? Co tam będzie? Gdzie będzie? Na grupie facebookowej, która by miała się dzielić swoimi projektami V-Slota. Jak myślisz, co by było? Jak to w Polsce bywa? No, Wszystko jest złe, tak. to się do niczego nie nadaje i tak dalej. No, więc tutaj, chyba że wy uważacie inaczej, to może o tym pomyślimy. Zacznijmy w ogóle od tego, żeby się dzielić swoimi projektami, żeby pokazywać te projekty, bo tak jak w Stanach Zjednoczonych wejdziecie na stronę OpenBuilds, ja wam ją też pokażę w tym albo w następnym vlogu, tam mamy tych projektów naprawdę pokazanych bardzo dużo. Tam człowiek robi projekt i inni go chwalą. Tam nie jest za chwilę pisane, czy mówiono o tym, że coś można było zrobić lepiej, że w ogóle ta konstrukcja to jest do niczego, że to się do niczego nie nadaje, że tylko żeliwna, stalowa, 4-tonowa konstrukcja, a to, co ty zrobiłeś, to jest w ogóle do niczego. Tam takich opinii nie ma. U nas w Polsce niestety tylko tak jest, że wszyscy potrafią narzekać i mówić o tym, co jest zrobione źle, a w ogóle, że to się do czegoś nie nadaje. Zacznijmy się dzielić, będzie fajnie, bo każdy z nas będzie się mógł zainspirować, może znajdzie dla siebie jakieś ciekawe rozwiązanie, które wykorzysta w swojej sprawie, więc liczę na was. I myślę, że na tym etapie skończymy tego vloga. Ja kolejny dzień jadę właśnie do pracy, pogoda powoli zaczyna nam się robić zimowa, ale wiem, że więcej powiedziałem w tym vlogu niż wam pokazałem. Tak do końca nie o to mi chodzi, jednak na chwilę obecną jeszcze mamy też taki chaos, jak wiecie, że nie ma za wiele do pokazywania. Chciałbym was zachęcić do obejrzenia naszego następnego vloga, ale nie mogę
obiecać, że wyjdzie on w niedzielę, dlatego że będziemy mieli po drodze w sobotę imprezę firmową i jutro również będę dla Was kręcił materiał dotyczący kolejnej inwestycji i kolejnego biznesu, w który wchodzimy. Nie wiem, czy zdążę to wszystko zmontować na niedzielę, tak więc jeżeli w niedzielę materiał się nie pokaże, to Was bardzo przepraszam. Zobaczymy się na pewno w przyszłą środę, a Wam życzę tymczasem udanego, w sumie wypuszczam ten materiał w środę, czyli udanej drugiej połowy tego tygodnia i do zobaczenia wkrótce.